Witam. Jeśli ktoś z Was właśnie w tej chwili szuka lekkiej wykaszarki i zastanawia się, z jakim chwytem kupić, czy obwiedniowym, takim jak tutaj, taki lub to się nazywa, czy z taką klasyczną kierownicą, jak jest w zwykłych dużych kosach, jeśli wahacie się, którą z nich wybrać, to jest właśnie film dla Was, dlatego że za chwilę będę chciał omówić obie te formy chwytów i do czego one tak naprawdę mogą się przydać, kto powinien którą wybrać. Bo jeśli myślicie, że w sumie to jest nie jest bardzo ważne, mała jest różnica, który wybiorę, każdą da się skosić, oczywiście, że da się, ale powiem Wam, że sposób koszenia, sposób obsługi w obu tych wykaszarkach jest zupełnie inny i naprawdę różnica jest ogromna. Warto wiedzieć przed zakupem, na co się decydujemy, bo można być niezadowolonym, jeśli się źle wybierze. To, czy wybierzemy chwyt obwiedniowy, czy taki jak w kosie, standardową kierownicę, jest bardzo ważne w zależności od tego, jaki rodzaj pracy mamy właśnie przeznaczony na tą naszą wykaszarkę. Także jeśli ktoś jest ciekawy, to zapraszam do tego filmu, za chwilę wszystko omówię. A więc najpierw zajmijmy się wykaszarką z chwytem obwiedniowym. Kto powinien się taką zainteresować? Komu taki chwyt może się przydać? Jest on rzadziej spotykany, moim zdaniem nie bez powodu, dlatego że jest on bardziej wszechstronny, jeśli chodzi o zadaniowość, ale za to mniej poręczny, jeśli chodzi o zwykłe koszenie. Za chwilę o tym powiem, ale najpierw zalety i kto może być zainteresowany. Pierwszą zaletą jest to, że nie musimy używać żadnych szelek ani paska. Tą wykaszarkę możemy trzymać po prostu w rękach i kosić, trzymając tylko w rękach. Także jeśli ktoś chce na szybko coś skosić, to złapie taką wykaszarkę po prostu w ręce, odpali i szybko może coś wykosić. Z tego wynika też druga zaleta tej wykaszarki i tak naprawdę największa, mianowicie to, że można, ponieważ trzymamy ją tylko w rękach, więc można stosować naprawdę różne dziwne pozycje, można kosić w miejscach trudno dostępnych. Jeśli mamy dużo takich właśnie w ogrodzie miejsc, gdzie musimy skosić gdzieś pod drzewkami, gdzieś głęboko, mamy duże rozłożyste drzewka, możemy gdzieś głęboko po prostu ją tam wsadzić pod drzewko, między rabatami, w dziwnych miejscach, gdzieś przy płocie i tak dalej. Wszelkie pozycje można tutaj zastosować, nawet do góry nogami, jeśli ktoś chce, też można chwilę kosić do góry nogami, nawet w sumie nie chwilę, tylko dłużej, bo tutaj myślę, że nic się nie stanie też. Do góry nogami koszenie może wydawać się trochę dziwaczne, ale jeśli ktoś ma, przypuśćmy, chodnik i chce odciąć trawę od chodnika, żeby nie wchodziła na chodnik, to wtedy można albo właśnie bokiem, albo do góry nogami, żyłką sobie taki rowek przy chodniku wyznaczyć, odciąć tą trawę od chodnika i wtedy nie będzie tak wchodziła na chodnik. Także ta wykaszarka jest bardzo, ten chwyt w sumie, bo taką wykaszarkę można kupić z różnymi chwytami. Tu nie mówię o samej wykaszarce, tylko o chwytach, bo można ją kupić ze zwykłą kierownicą jak tutaj, ale ten chwyt właśnie umożliwia bardzo dużą manewrowość tego urządzenia, przez co jeśli ktoś ma dużo takich właśnie niewygodnych miejsc, to bardzo przydatna może być właśnie tego typu wykaszarka z takim chwytem. Trzecią zaletą jest to, że tą wykaszarką, ponieważ ten chwyt jest tego typu, że trzymamy obie dłonie wzdłuż rury, więc on umożliwia bardzo wygodne, może nie koszenie, ale operowanie góra-dół. Jeśli ktoś ma, powiedzmy, jakieś badyla wysokie i chce je może nie tyle skosić, bo koszenie to normalnie dołem idzie, ale jeśli chce je rozdrobnić, to wtedy może tak rozdrabniać od góry do dołu i wtedy taka wykaszarka jest dużo wygodniejsza niż taka ze zwykłą kierownicą. Nią operowanie góra-dół jest dużo mniej poręczne. To jest bardzo wygodne, można bardzo łatwo, fajnie to robić. Nawet jeśli ktoś ma, powiedzmy, jakieś krzaki wzdłuż drogi albo ścieżki i za bardzo wyszły na ścieżkę, to można sobie gałęzie takie drobne poskracać po prostu żyłką, machając tak góra-dół. Oczywiście nie mówię tu o żywopłocie, no bo żywopłot to jednak trzeba ładnie zrobić, ale jeśli ktoś ma jakiś krzak, który za bardzo wystaje, to można trochę go skrócić właśnie w ten sposób. Także duża manewrowość, łatwość operowania w różnych trudnych miejscach to jest główna zaleta tej wykaszarki i moim zdaniem jedyna i do tego ona się świetnie nadaje. Natomiast jakie są wady tego chwytu obwiedniowego? Powiem Wam, że jest ich dużo i są na tyle poważne, że tylko osoby, które naprawdę wiedzą, co robią i potrzebują takiego chwytu, bo mają dużo operowania w dziwnych pozycjach,
tylko takim osobom mógłbym polecić taki chwyt. Praktycznie większość osób, ogromna większość osób, jeśli nie jest pewna, który chwyt kupić, to polecałbym jednak ten, zwykłą kierownicę, dlatego że tu jest dużo większa szansa, że będą zadowoleni z tego chwytu. Ten chwyt, on jest bardzo specyficzny i tylko i wyłącznie dla osób, które muszą dużo manewrować w dziwnych pozycjach. Jeśli mamy inne koszenie, nie manewrowanie i machanie takie właśnie nietypowe, to lepsza jest taka zwykła kierownica. Dlaczego? Pierwsza sprawa, tutaj trzymamy tą kosę, wykaszarkę raczej częściej w dłoniach, nawet jeśli mamy, bo mamy pasek z nią, możemy sobie zawiesić na pasku, ale tak naprawdę nikt nie będzie taką wykaszarką kosił po prostu spuszczoną nią na pasku i tylko machać, no bo ona nie od tego jest, tak? Ona jest raczej od manewrowania, więc często będziemy jednak unosić ją w rękach i manewrować, trzymając ją tylko w rękach, więc ona mocno obciąża nam dłonie, mięśnie tutaj, dłuższe koszenie, to naprawdę jest odczuwalne później w rękach. Druga sprawa, że trzymanie całego ciężaru w dłoniach cały czas sprawia, że mamy dużo bardziej obciążony kręgosłup i w kręgosłupie też później będziemy po koszeniu to bardziej czuć. Tym bardziej, że tą wykaszarką, ponieważ manewrujemy często w różnych dziwnych pozycjach, więc tak jakby trzymamy ją nie przy ciele, ale trochę dalej, co jeszcze bardziej wpływa źle na kręgosłup. Jeśli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to na pewno wie o tym, że jeśli nie trzyma ciężaru przy ciele, tylko gdzieś dalej, to jest dużo gorzej dla kręgosłupa. W każdym razie tą wykaszarką, moim zdaniem, operując, jest ciężej i dla mięśni, i dla kręgosłupa, ale nie tylko o to chodzi. Największą wadą, jaką ma ten chwyt, wykaszarka z takim chwytem, jest to, że ona bardzo jest niewygodna, źle się nią kosi po prostu normalne koszenie na płasko. Takie koszenie zwykłe, jak zwykłą kosą, po prostu płaskie koszenie, tego typu wykaszarką jest dużo mniej wygodne, dużo mniej poręczne, dużo gorsze. Tą wykaszarką nie wykosimy tak prosto jak z chwytem zwykłym, ze zwykłą kierownicą, dlatego że z jednej strony tutaj, ponieważ mamy dłonie jedna za drugą, nie mamy szerokiego chwytu, tak jak tam na kierownicy, więc my tutaj gorzej jest nam machać, jeśli mamy tylko zwykłe koszenie, tak? To gorzej jest nam machać w prawo-lewo. Takim chwytem lepiej się macha góra-dół, ale prawo-lewo to już jest trochę gorzej. Lepiej, wygodniej jest, jak się ma zwykłą kierownicę, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że tutaj machając prawo-lewo, wiadomo, że ta żyłka, głowica, czy jeśli mamy osłonę, to co chwilę zaczepia nam o jakąś o ziemię albo o kępę trawy, albo nawet jeśli nie mamy osłony, tylko nawet żyłka trafi na jakąś grubszą trawę, na jakąś większą kępę trawy, stawia większy opór i ta głowica przy każdym oporze próbuje nam się przechylać. Ona cały czas tutaj próbuje się tak wahać, przechylać, byle się obciążenie zmieniło na żyłce, czy zawadzimy o coś głowicą albo osłoną, to wszystko tutaj zaraz próbuje się przechylać. A ponieważ mamy ręce, właśnie trzymamy wzdłuż rury w ten sposób, to my mamy małą siłę, żeby to utrzymać. Tutaj musimy bardzo mocno ściskać, bardzo mocno walczyć, żeby utrzymać głowicę w równej, płaskiej pozycji. Ona ciągle próbuje nam się podczas koszenia wymykać, wyginać. Ponieważ mamy ten chwyt taki, jak tutaj widać, dużo to jest trudniejsze, dużo więcej wysiłku potrzeba. Powiem wręcz, że niemożliwe jest równe koszenie takim chwytem. Jeśli chodzi o równe koszenie, to dużo lepiej. Tutaj mamy w zwykłej kierownicy, szeroko trzymamy, pewny chwyt, sztywny. Tutaj jest dużo lepiej, jeśli chodzi o machanie na boki. To jest po prostu bajka w porównaniu z takim chwytem. I samo utrzymanie właśnie płasko głowicy podczas koszenia z takim chwytem, z taką kierownicą klasyczną jest po prostu dużo wygodniejsze. Powiem Wam, że ktoś, kto nigdy nie kosił czymś takim, to nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, o ile właśnie ten typ kierownicy ułatwia utrzymanie stabilnie wykaszarki w pozycji płaskiej podczas koszenia. I tutaj Wam jeszcze powiem coś takiego, że
takie zwykłe koszenie wykaszarką z takim chwytem obwiedniowym jest na tyle nierówne, niewygodne i na tyle trzeba walczyć z tą kosą podczas koszenia, z tą wykaszarką, żeby ona równo kosiła, że no, ja chciałem trochę dłużej pokosić, żeby przetestować tą wykaszarkę i powiem Wam, że po jakimś czasie, w sumie niedługim, to miałem już trochę dość i wpadłem na coś takiego, że sobie tutaj zaczepiłem taką gumkę, gdzie mogę włożyć rękę i dzięki temu po prostu to machanie było troszkę bardziej stabilne, bardziej mogłem trzymać tą wykaszarkę właśnie w jednej stabilnej pozycji, co też nie było super rozwiązaniem, ale jednak pozwoliło mi to troszkę stabilniej to wszystko trzymać i równiejsze trochę było koszenie, wygodniejsze przede wszystkim, mniej trzeba było walczyć samymi dłońmi, dlatego że w tej chwili już mam tutaj 3 punkty podparcia, a tak naprawdę taką wykaszarką, tą dłonią, tutaj manewrujemy raczej przyciskiem, manetką gazu, więc tutaj tak za mocno to ścisnąć nie bardzo możemy. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, jak tą wykaszarkę testowałem, że ona ma tutaj miękką piankę, która też utrudnia sztywne, pewne trzymanie tej wykaszarki. Więc jak dla mnie musiałem sobie coś takiego zrobić, żeby w ogóle móc dłużej jakoś sensownie kosić. To musiałem sobie tutaj jeszcze dodatkowy taki punkt podparcia zrobić i dopiero wtedy mi się jakoś w miarę wygodnie kosiło, ale to też jeszcze daleko do tego, co jest po prostu w tej wykaszarce, jeśli chodzi o zwykłe, najzwyklejsze koszenie. A więc dla kogo taka wykaszarka ze zwykłą kierownicą? Ona jest po prostu idealna, przystosowana do zwykłego, najzwyklejszego koszenia płaskich powierzchni. Tutaj ona jest super. Mamy szeroko rozstawione dłonie, pewne trzymanie, sztywne, dobrze się macha na boki, dobrze się utrzymuje właśnie płaskogłowice. Ona jest świetna do równego, po prostu zwykłego koszenia. Nawet manewrowanie jakieś delikatne też da się taką wykaszarką zastosować. Zwłaszcza, że akurat te wykaszarki lekkie, one są na tyle lekkie, że jak ktoś się pokusi, to można nawet w samych rękach ją trzymać. Nie będzie tak wygodnie oczywiście jak z tym uchwytem obwiedniowym, jeśli chodzi o manewrowanie w dziwnych sytuacjach, dziwnych miejscach, ale jednak da się trochę, ale do manewrowania ona nie jest za dobra. Zwykłe koszenie jak najbardziej. Moim zdaniem dla znakomitej większości osób i w większości sytuacji śmiało poradzi sobie zwykły uchwyt, a do zwykłego koszenia on jest po prostu o niebo lepszy od chwytu obwiedniowego. Także jeśli zastanawiacie się, który uchwyt kupić, czy obwiedniowy, czy zwykłą kierownicę standardową, jestem zdania, że niemal, no może 95% osób bardziej będzie zadowolona ze zwykłej kierownicy, a tylko osoby, które mają naprawdę większość koszenia właśnie takiego dziwnego, gdzie trzeba dużo machać w różnych dziwnych pozycjach, takie osoby dopiero mogą zastanowić się nad tym uchwytem obwiedniowym. Także takie jest moje zdanie, jeśli macie właśnie wykaszarki z tym obwiedniowym zwłaszcza, bo wiadomo, że ze zwykłym to wiele osób ma, ale jeśli macie z obwiedniowym, to napiszcie w komentarzach, jak Wam się kosi, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Ja swoje powiedziałem, uważam, że obwiedniowy jest tylko do szczególnych przypadków dla osób, które właśnie mają dla niego odpowiednie zastosowanie, a zwykłe koszenie tylko i wyłącznie zwykłą kierownicą. Taka moja rada, takie moje zdanie. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne filmy. Do zobaczenia.